Zanim współczesne granice nabrały kształtu, zanim urzędnicy zaczęli wpisywać imiona do ksiąg parafialnych, zanim państwo zaczęło wymagać od każdego rodziny własnego znaku, ludzie już nosili w sobie historię, nie zapisaną w dokumentach, ukrytą w nazwisku. 10 nazwisk, które dziś brzmią zwyczajnie, niesie w sobie ślady wsi zatopionych w lasach, rzemieślników pracujących przy świetle świec, wędrowców przekraczających rzeki bez mostów i rodzin, które przeżyły imperia. Każde z nich jest bramą do świata, o którym większość ludzi nie wie zupełnie nic. Zanim przejdziemy dalej, krótka uwaga. Większość z Was ogląda ten materiał na telewizorze, więc wiem, że subskrypcja bywa trudna. Jeśli jednak ta historia Was wciągnie, udostępnijcie ją komuś bliskiemu. To właśnie dzielenie się takimi odkryciami sprawia, że te zapomniane opowieści docierają do coraz większej liczby ludzi i że ten kanał może dalej istnieć. Dziękuję Wam za to z całego serca. Polska w późnym średniowieczu nie była krajem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Była mozaiką księstw, kościołów, jarmarków i leśnych dróg, po których przemieszczali się kupcy, rycerze, zakonnicy i chłopi. W XII i XIII wieku człowiek nosił jedno imię. Dopiero gdy wsi robiło się coraz więcej, gdy do jednej osady zjeżdżali ludzie z odległych stron, gdy klasztory i kancelarie królewskie musiały odnotowywać, kto jest kim, zaczęły rodzić się przydomki. Z przydomków wyrosły nazwiska. Najpierw wśród szlachty, która brała je od swych włości i ziem. Potem wśród mieszczan i rzemieślników, dla których cech i jego korporacja były całym światem. W końcu, zwłaszcza w XVII i XIX wieku, gdy zaborcy, Rosja, Prusy i Austria nakazali każdemu mieć nazwisko dziedziczne, by można było go opodatkować i wpisać do rejestru. Polska ziemia przechowała te nazwiska, jak bursztyn przechowuje owady sprzed milionów lat. Bez ruchu, niezmienione, zaklęte w formie, która dziś mówi więcej niż niejeden podręcznik historii. Zacznijmy od nazwiska, które dziś nosi ponad 100 000 Polaków i które jest trzecim najpopularniejszym w całym kraju. Wiśniewski. Wymów je powoli. Wiśniewski. To słowo pachnie latem. Pochodzi od wiśni, tego cierpkiego, czerwonego owocu, który w słowiańskiej tradycji był symbolem przemijania i piękna zarazem. Ale Wiśniewski nie oznacza po prostu kogoś, kto lubił wiśnie. To nazwisko odmiejscowe, wywodzące się od wsi o nazwach Wiśniewo, Wiśniewa lub Wiśniew, miejscowości, które istnieją do dziś w Mazowszu i na Podlasiu. Jeśli ktoś w XV wieku mieszkał we wsi Wiśniewo, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, i przeniósł się do sąsiedniego targu lub miasta, sąsiedzi natychmiast wiedzieli, skąd pochodzi. Mówili po prostu ten Wiśniewski i to wystarczyło. Wyobraźcie sobie tę wioskę. Nie ma w niej asfaltu ani betonowych murów. Jest kilkanaście chałup obitych gliną, studnia na środku, kościółek z drewnianą wieżą i sad ciągnący się wzdłuż rzeczki. Wiosną drzewa kwitną na biało, latem owoce ciągną gałęzie ku ziemi. Dzieci zbierają je wiadrami, kobiety suszą je na belkach. Taki był świat pierwszych ludzi noszących to imię. Prosty, głęboko związany z rytmem ziemi i pór roku. Ale warto wiedzieć, że to samo nazwisko mogło powstać niezależnie w dziesiątkach różnych wsi, bo Wiśniewów w Polsce było wiele. I dlatego genealodzy ostrzegają, 2 rodziny Wiśniewskich z różnych stron kraju mogą nie mieć ze sobą żadnego krwawego związku. Nazwisko łączy ich z miejscem, nie z jednym przodkiem. To jedna z największych pułapek w badaniu polskich korzeni. To samo brzmienie, zupełnie inne drzewo genealogiczne. Spis z 2026 roku wykazuje ponad 107 000 kobiet i mężczyzn o nazwisku Wiśniewski lub Wiśniewska. To nieprzerwana linia z późnośredniowiecznych sadów Mazowsza aż do dzisiaj. Zupełnie inną historię kryje w sobie nazwisko Krawczyk. Gdy w XIII i XIV wieku polskie miasta zaczęły się rozrastać, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, rzemiosło stało się filarem społeczeństwa.
W murowanych kamienicach i drewnianych straganach pracowali kowale, garbarze, karczmiarze, piekarze i krawcy. Krawiec był kimś więcej niż tylko człowiekiem od igły i nici. W społeczeństwie, w którym strój odróżniał szlachcica od chłopa, szlachtę od mieszczanina, bogatego od biednego, krawiec miał władzę kreowania tożsamości. Szyć dla pana oznaczało mieć dostęp do jego komnaty. Szyć mundur dla rotmistrza oznaczało być częścią machiny wojennej. Krawczyk to zdrobnienie od słowa krawiec. Oznacza dosłownie małego krawca. W dawnym polskim użyciu nie tyle osobę niskiego wzrostu, ile ucznia lub pomocnika w warsztacie krawieckiego mistrza. W cechach rzemieślniczych, które w Polsce rozwijały się od XII wieku, hierarchia była żelazna. Najpierw byłeś terminatorem, potem czeladnikiem. Wreszcie, jeśli starczyło ci zdolności i pieniędzy, mogłeś być mistrzem. Wielu ludzi przez całe życie pozostawało na poziomie czeladnika i właśnie ich tak często nazywano krawczyk, pomocnik od szycia. Syn krawca, człowiek od igły. Co fascynujące, nazwisko krawczyk dziś noszą w Polsce przeszło 71 000 osób. I każda z nich, jeśli spojrzy w głąb swojej historii, może odkryć, że gdzie w jej korzeniach ktoś siedział przy krosnach, wbijał igłę w sukno i przy świetle łojowej świecy zszywał odzienie dla rycerzy lub szlachty średniowiecznej Polski. Ale historia rzemieślniczych nazwisk jest też przestrogą dla genealogów. Rejestry metrykalne z terenów zaboru rosyjskiego często nie sięgają dalej niż koniec XVIII wieku. Wcześniejsze dokumenty były niszczone, spalane lub wywożone. Wielokrotnie ta sama rodzina Krawczyków z Mazowsza i Krawczyków z Kujaw nie może udowodnić żadnego wspólnego przodka, mimo że noszą identyczne nazwisko. Nici historii są tu cieńsze niż się wydaje. Na dalekim krańcu religijnego dziedzictwa stoi nazwisko Szymański. Jest w nim echo 12 rozdziału Ewangelii, dalekie echa Ziemi Świętej i pewien apostoł imieniem Szymon. Po chrystianizacji Polski w 966 roku pod panowaniem Mieszka I imiona chrześcijańskie Piotr, Jan, Paweł, Szymon zaczęły wypierać dawne słowiańskie. Szymon, po hebrajsku Szymon, oznaczał tego, który słyszy. Kościół go popularyzował, bo nosił je jeden z 12 apostołów. W Polsce stał się Szymonem i od tego imienia, poprzez formy pieszczotliwe i patronimiczne, zrodziło się Szymański. Mechanizm był prosty. Syn Szymona stawał się Szymankiem lub Szymkiem. Gdy trzeba było odróżnić kilku Szymków w jednej wsi, zaczynano mówić: ten Szymański, który mieszka za lasem, albo ten z dużego szymkowego rodu. Sufiks ski przydawał nazwisku szlacheckiego posmaku, choć, jak już wiemy, wbrew powszechnemu przekonaniu sam przyrostek nie świadczy o szlachectwie. Był jedynie oznaką przynależności do miejsca lub rodu. Historyczne zapisy wskazują, że Szymański jako nazwisko pojawia się w polskich metrykach już od początku XV wieku, szczególnie na terenach Mazowsza i Kujaw. Rodziny Szymańskich zaliczały się do szlachty i posiadały ziemię w różnych częściach Polski. Dziś Szymański jest jednym z najpopularniejszych polskich nazwisk i żyje wśród setek tysięcy Polaków na całym świecie. Od Warszawy po Chicago, od Poznania po São Paulo. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że każdy Szymański nosi w nazwisku imię człowieka, który 2000 lat temu chodził po brzegach Jeziora Galilejskiego. Historia zaczęta tak daleko przeniknęła do polskich wsi, jak deszcz wsiąka w gliniastą ziemię. Niepostrzeżenie i na zawsze. Dotarliśmy do połowy tej opowieści. Przebyliśmy sad wiśniowy w Mazowszu, warsztat krawiecki w średniowiecznym mieście i chrześcijańskie imię, które zmieniło polskie nazewnictwo. Ale kolejne 5 nazwisk kryje historie jeszcze głębiej zakorzenione w krajobrazie, w lesie i w starożytnych migrach ludów słowiańskich. Posłuchajcie o nazwisku Grabowski. W Polsce rośnie drzewo, które jest twardsze od buku i bardziej elastyczne od dębu. To grab, Carpinus betulus. Jego drewno jest tak twarde, że przez stulecia używano go do wyrobu kół zębatych w młynach, do trzonków narzędzi i do kół wozów. W średniowieczu las grabowy nie był zwykłym lasem. Był zasobem strategicznym,
a wioski, które w nim wyrosły, wzięły od niego swoje nazwy. Grabów, Grabowo, Grabówka. Takich miejscowości w Polsce jest kilkadziesiąt. Grabowski to nazwisko odmiejscowe. Nosi je ten, kto pochodzi z Grabowa lub Grabowa. Pierwsze historyczne wzmianki o tej nazwie jako nazwisku szlacheckim sięgają XIV i XV wieku. W okolicach Krakowa w dokumentach tamtej epoki pojawia się Jan Grabowski jako właściciel ziemski. Rodziny Grabowskich były przez wieki częścią szlachty mazowieckiej i wielkopolskiej, a ich herbarze notują kilkanaście różnych rodów noszących to samo brzmienie, ale wywodzących się z zupełnie różnych grabowów i grabówek rozsianych po całej Polsce. Grabów, dziś dzielnica Warszawy na Ursynowie, był niegdyś samodzielną wsią, w której pierwszy znany właściciel nosił właśnie ten herb i to nazwisko. Inne Grabowo pod Chojną w zachodnim Pomorzu sięga dokumentacją aż do 1998 roku, gdy pojawia się w traktacie granicznym jako słowiańska osada. Przez wieki zmieniała właścicieli, była germanizowana i repolonizowana. Historia tego jednego słowa, grab, przepływa przez stulecia jak rzeka przez grunt. Dziś Grabowski to jedno ze 100 najpopularniejszych polskich nazwisk. Przeszło 65 000 osób nosi je w kraju, a drugie tyle na świecie, w Ameryce, Brazylii i Australii. Każde z nich jest małym echem lasu, który kiedyś szumiał nad polską wsią. Zupełnie inne drzewo dało początek nazwisku Malinowski. Malina, ta czerwona, słodka, leśna jagoda, jest w Polsce od zawsze. Rośnie na skrajach lasów, wzdłuż strumieni, na miedzach i zaroślach. W dawnej Polsce maliny zbierało się na własne potrzeby i na sprzedaż. W lecznictwie ludowym służyły do zbijania gorączki i leczenia przeziębień. Tradycja, którą zachowała polska medycyna ludowa aż po dzień dzisiejszy. Malinowski pochodzi albo od miejsca porosłego malinami, albo od konkretnej wsi o nazwie Malinowo lub Malinów. Takich miejscowości w Polsce nie brakuje, szczególnie w Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Mechanizm powstawania nazwy był ten sam, co w przypadku Grabowskiego czy Wiśniewskiego. Mieszkasz przy miejscu z maliną, zostajesz Malinowskim. Twoje dzieci noszą to miano. Ich wnuki, już z zupełnie innej okolicy, ciągną za sobą ślad tamtego leśnego zakątka. Co ciekawe, Malinowski to również jedno z tych nazwisk, które, wbrew intuicji, bywało nadawane w czasach zaborów przez urzędników rosyjskich i pruskich, którzy chcieli odwzorować brzmienie lokalnych przydomków w oficjalnych rejestrach. Niekiedy rodzina, która przez pokolenia była znana jako ci z Malin albo ci od malinowego uroczyska, w oficjalnym dokumencie otrzymywała wpis Malinowski. I tak ten przydomek stawał się nazwiskiem, raz na zawsze. Dziś Malinowski jest jednym ze 150 najpopularniejszych polskich nazwisk. Nosi je ponad 53 000 osób. Teraz wejdźmy w historię, w której apostoł i wieś mają to samo imię. Piotrowski. To nazwisko odmiejscowe, wywodzące się od wsi noszących imię Piotr, a właściwie od polskich form tego imienia. Piotrów, Piotrowo lub Piotrowice. Takich miejscowości istniało w Polsce co najmniej kilkanaście, ale sam wybór nazwy wsi był rzadko przypadkowy. I tu kryje się pierwsza warstwa historii. Piotr to polskie imię wywodzące się od greckiego Petros, skała. Nadał je Jezus Szymonowi z Becajdy, gdy uczynił go głową swojego kościoła. Po chrystianizacji ziem polskich, gdy klasztory i parafie zaczęły rozkładać się po całym kraju niczym sieć, wiele osad budowano przy kościołach pod wezwaniem świętego Piotra. Wieś przy kościele pod wezwaniem świętego Piotra stawała się Piotrowem, a ten, kto z niej pochodził, był Piotrowskim. Tym sposobem 1000 lat chrześcijaństwa wyryło się w polskich nazwiskach tak głęboko, że nie można go stamtąd wymazać. Dziś Piotrowski jest jednym z pierwszych 100 polskich nazwisk i nosi go ponad 70 000 ludzi. Ale każde z nich nieświadomie nosi też imię rybaka z Galilei, który porzucił sieci i poszedł za prorokiem z Nazaretu. Trzeba też powiedzieć o trudności badania tego nazwiska. Piotrowów i Piotrowic w Polsce były dziesiątki.
Rodzina Piotrowskich z Mazowsza może nie mieć żadnego związku z Piotrowskimi z Małopolski czy Kujaw. Rejestry metrykalne, ziemskie i podatkowe są rozrzucone po archiwach w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Łodzi. Genealog śledzący to nazwisko musi być gotowy na wieloletnią kwerendę i na to, że każda linia może go zaprowadzić w zupełnie inną stronę mapy. Teraz zatrzymajmy się przy jednym z niewielu polskich nazwisk, które nie mówi, skąd ktoś pochodzi, ale kim jest. Mazur to imię mapa. Człowiek, którego tak nazywano, był przybyłym. Kimś, kto przybył do obcej wsi z Mazowsza lub Mazur. W Polsce, gdzie regiony miały przez stulecia wyraźne granice kulturowe i językowe, Mazurzy na północnym wschodzie, Mazowszanie w centralnej Polsce, Krakowiacy na południu, Ślązacy na zachodzie. Bycie przybyszem z innej okolicy było zauważalne. Mówiono inaczej, ubierano się inaczej, śpiewano inne pieśni i szybko dostawało się przydomek od miejsca, z którego się przyszło. Mazowsze, po łacinie Masowia, to kraina równin nad środkową Wisłą, z Warszawą w centrum. Mazury, Masuria po niemiecku, to kraina jezior na północnym wschodzie, historycznie zasiedlona przez Prusów, a potem przez polsko-mazowieckich osadników, którzy przesunęli się tam w XIV wieku za zachętą krzyżaków i polskich książąt. Mazur mógł więc pochodzić z obu tych krain. Co fascynujące, Mazur to też nazwa żywego tańca ludowego, jedynego polskiego tańca, który podbił salony całej Europy. Fryderyk Chopin skomponował ponad 60 mazurków, zamieniając chłopski taniec z mazowieckich wsi w arcydzieło muzyki fortepianowej. Ktokolwiek nosi to nazwisko, nosi też w nim rytm, który przez stulecia wybijały nogi prostych ludzi na deskach wiejskich podłóg i który skończyły swoją podróż na estradach Paryża i Wiednia. Badanie tego nazwiska jest szczególnie trudne tam, gdzie jego nosiciele żyli na pograniczach. W archiwach dawnych Prus Wschodnich, dziś przechowywanych częściowo w Olsztynie i Kaliningradzie, wiele dokumentów jest napisanych po niemiecku lub w mieszanym dialekcie mazurskim. Polszczyzna protestancka pogranicza, zapisywana gotykiem, przez dekady poza zasięgiem polskich genealogów. Teraz przenieśmy się do sadu, ale innego niż wiśniowy. Jabłoński to nazwisko, które przenosi nas do jabłoni, królewskiego drzewa polskich ogrodów. Jabłko w tradycji słowiańskiej było symbolem dostatku, zdrowia i mądrości. Sady jabłkowe rosły przy klasztorach, przy dworach i przy chłopskich chatach. Jabłoński to ten, kto mieszkał przy jabłoni lub przy wsi o nazwie Jabłonowo, Jabłoń lub Jabłońce. A takich miejscowości w Polsce można naliczyć dziesiątki. Mechanizm powstawania tego nazwiska jest klasyczny dla polskiego nazewnictwa odmiejscowego, ale co wyróżnia Jabłońskiego spośród setek podobnych nazwisk, to fakt, że jabłoń jako symbol pojawia się nie tylko w polskiej tradycji ludowej, ale i w heraldyce szlacheckiej. Herb jabłoń istnieje w polskim herbarzu jako jeden ze starych znaków rycerskich, związanych z rodem, który swoje gniazdo osadził przy drzewie owocowym. Nie każdy Jabłoński wywodzi się ze szlachty, ale każdy, kto chce zbadać swoją historię, powinien sprawdzić, czy w jego korzeniach nie kryje się ród pieczętujący się właśnie tym herbem. Dziś Jabłoński nosi ponad 32 000 Polaków. To nazwisko, które w Polsce brzmi tak zwyczajnie, że niemal znika z pola uwagi, a kryje w sobie obraz drzewa kwitnącego wiosną. Wsi ukrytej gdzieś między Wisłą a Bugiem i człowieka, który był z tego miejsca tak związany, że zabrał je ze sobą na wieki w nazwisku. Pójdźmy teraz za Archaniołem. Michał, po hebrajsku Mikael, kto jak Bóg, to jedno z najstarszych i najczcigodniejszych imion w tradycji chrześcijańskiej. Archanioł Michał jest w Biblii wodzem wojsk niebieskich, pogromcą szatana, opiekunem Izraela. W Polsce jego kult był silny od wczesnego chrześcijaństwa. Kościoły pod jego wezwaniem stawiano na wzgórzach i przy rzekach, wierząc, że Archanioł strzeże nieba i ziemi. Michalski to nazwisko odmiejscowe, wywodzące się od wsi o nazwie Michały, Michałów lub Michale. Te osady powstawały przy kościołach pod wezwaniem świętego Michała lub nosiły imię od pierwszego osadnika imieniem Michał.
W Polsce istniało kilka takich miejscowości, w różnych regionach, niezależnie od siebie. Każda mogła dać początek osobnej linii Michalskich. Warto pamiętać, że do Michalskich obok rodów szlacheckich należeli też chłopi, rzemieślnicy i mieszczanie. Szczególnie po edyktach zaborczych z XVIII i XIX wieku, które nakazywały każdemu przybrać stałe nazwisko. Urzędnik pruski lub rosyjski, gdy pytał chłopa ze wsi Michały, jak się nazywa, dostawał odpowiedź: jestem z Michałów, i wpisywał: Michalski. Tak właśnie powstało wiele linii tego nazwiska. Dziś Michalski to jedno ze 60 najpopularniejszych polskich nazwisk. Noszą je dziesiątki tysięcy ludzi, a każdy z nich ma w nazwisku archanioła, który przez stulecia strzegł polskiego nieba. I na koniec nazwisko, które leci: Wróblewski. Od wróbla, małego, szarego ptaka, który nie porywa wzroku jak orzeł ani nie śpiewa jak słowik, a jednak jest wszędzie. Na dachach stodół, przy studniach, w ogrodach, pod okapami wiejskich chat. Wróbel był ptakiem codzienności, symbolem zwykłego człowieka, który przeżyje mrozy i niepogody i znowu pojawi się wiosną. Wróblewski to nazwisko, które mogło powstać na dwa sposoby. Albo wywodzi się od przydomka. Ktoś był ruchliwy jak wróbel, skoczny, hałaśliwy, wszędzie go pełno. Albo od miejscowości o nazwie Wróblew lub Wróblewice, których w Polsce jest kilka. Geneza jest tu mniej pewna niż w przypadku innych nazwisk. I to właśnie jest uczciwa odpowiedź. Historia nie zawsze daje nam jednoznaczne odpowiedzi. Bywają nazywane tak, bywa łączone z przydomkami opisowymi, bywają wymieniani przodkowie z danej wsi, ale pewności nie ma nigdy jedna i jedyna. W archiwach polskich i litewskich, bo wróblewscy pojawiali się też na Kresach, w dawnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, to nazwisko notowane jest od XVI wieku. W epoce Rzeczypospolitej obojga narodów, rodziny wróblewskich bywały zarówno szlachtą zaściankową, jak i mieszczanami i chłopami. Ta wielorodność sprawia, że badanie korzeni wróblewskiego wymaga niemal detektywistycznej precyzji i cierpliwości, która zdarza się nie każdemu. Wróbel nie jest królem ptaków, ale przeżywa burze, które niszczą dęby. I może właśnie dlatego Wróblewski jest wśród 100 najpopularniejszych polskich nazwisk do dziś. 10 nazwisk. 10 okien na inny świat. Wiśniewski otwiera nam sad mazowiecki, gdzie wiśnie dojrzewały przy drewnianych chałupach. Krawczyk wprowadza do warsztatu krawieckiego, gdzie cech i igła były prawem. Szymański sięga po imię apostoła sprzed 2000 lat i osadza je w polskiej wsi. Grabowski wychodzi z lasu grabowego, twardego jak historia, której nic nie jest w stanie złamać. Malinowski zatrzymuje się na leśnej skraju, gdzie czerwone owoce leczono gorączki i dawano dzieciom na słodkość. Piotrowski prowadzi do kościoła pod wezwaniem apostoła Skały i do wsi, która przy nim wyrosła. Mazur przynosi z sobą smak pogranicza, rytm tańca i melancholię człowieka, który zawsze jest skądś indziej. Jabłoński rozkwita przy jabłoni w Starym Sadzie i przy herbie, który w herbarzu znaczy więcej niż litera. Michalski stoi pod skrzydłami archanioła, który strzegł polskiego nieba przez stulecia, a Wróblewski leci nad tym wszystkim. Mały, szary, niezniszczalny, jak sam naród, który te nazwiska stworzył. Każde nazwisko, które dziś nosimy, jest śladem czegoś, co przeminęło. Wsi, której już nie ma. Rzemiosła, które wyparły maszyny. Kościoła, który spłonął w wojnie. Lasu, który wycięto pod pola. Ale nazwisko trwa. Przechodzi z ojca na syna, z matki na córkę. Przez chrzty i śluby. Przez wyjazdy i powroty. Przez oceany i granice. To jeden z najstarszych spadków, jaki można dostać. Nie wymaga testamentu ani notariusza. Wystarczy, że się urodzisz. A jeśli chcesz wiedzieć, co tak naprawdę kryje się w twoim własnym nazwisku, może kolejna historia da ci odpowiedź. Bo są jeszcze nazwiska, które sięgają głębiej niż średniowiecze. Takie, które przechowały w sobie echo języków i lud sprzed samych królów. I to właśnie odkryjemy następnym razem.